Powstanie styczniowe było ostatnim akordem istnienia dawnej Rzeczpospolitej. Polacy, Litwini, Białorusini i Rusini, czyli dzisiejsi Ukraińcy, stanęli do walki przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Później zaczynają się nowoczesne nacjonalizmy i drogi tych bratnich narodów rozchodzą się. I po 160 latach okazało się, że ta walka przeciwko carskiemu imperializmowi nadal jest aktualna. I zawsze jak jest stop i jak powiemy reset, to wtedy staramy się wrócić na swoje miejsca, ale generalnie ruszamy na statyczki, potem jest akcja. W Ukrainie ja często grałem niemieckich SS-manów, a tu ja nazywam, że gram teraz rosyjskich SS-manów. Я тебя не застрелю, потому что ты отважился прийти сюда и рассказать мне этот wzdór. Bo naprawdę wiem o naszym stuletnim, nawet więcej wrogie. Mogę zagrać tak, jak to jest w życiu, bez tego romantyzmu jakiegoś. Gram tak, jakimi oni są, bo wiem o nich wszystko. Ja widzę, że ci nasi koledzy ukraińscy wkładają w to swój cały talent, bo mają też porachunki po prostu z Rosjanami. Ja to doskonale czuję. Coś za jeden. My, filmowcy, możemy w ten sposób odpowiedzieć na to zło, które teraz się rozlewa. I w ten sposób możemy pokazać, że naród polski ma swoją historię walki z okupantem rosyjskim i jesteśmy w tym, można powiedzieć, bardzo, bardzo doświadczeni, boleśnie doświadczeni. Dobrze, to wiemy już, dobra? Siedzi. Proszę bardzo, na pierwszy dubelek, pięknie było, tak się trzymajmy. Cechy, które pojawiają się w czasie tworzenia tego projektu, są bardzo wspólne, bo łączy nas przede wszystkim odwaga, upartość, żeby ten projekt skończyć. Mimo wielu przeciwności pojawiła się też niesamowita więź w czasie bardzo długich godzin pracy między polskimi a ukraińskimi aktorami. Jaki wpływ ten film może mieć na relacje polsko-ukraińskie? Wydaje mi się, że każdy rodzaj współpracy po prostu zbliża ludzi. Sprawia, że ludzie się poznają, więcej wiedzą o sobie. Także wydaje mi się, że tylko dobry wpływ. No, taką mam nadzieję. Was, słuchajcie. Izunia, wszystkie będzie czas na poprawki. Bardzo podoba mi się, że my mamy teraz nową stronę naszej współpracy z Polską i musimy to wykorzystać na przyszłość, żeby nasze dzieci i wnuki też rozumieli, że jesteśmy prawdziwą rodziną. Чаю. Mnie i moim ludziom. Doświadczenie pracy z Ukraińcami na planie jest bezcenne, szczególnie ubogacające, jeżeli chodzi o sprawy językowe, na przykład modlić się do Boga, modlić się przez Boga, czy modlić się z Bogiem w języku rosyjskim, ukraińskim, w języku polskim. Konsultacja i obecność aktorów rosyjsko mówiących, ukraińsko mówiących jest bezcenna, tak aby rzeczywiście te dialogi, te sceny, klimat XIX-wiecznej Polski mógł być jak najbardziej realnie oddany, odzwierciedlony. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. A potem ruszamy po kolei, po aktorach, nie? Jak krzyknie jeden za grup, stać, stać, to pan podaje dalej, stać. Za bardzo. Stójcie! Co z wami, weźcie się w garść. Chcecie to przegrać? Może wróci. Ruszamy! Ruszamy! Naprzód! Niepodległa wspiera tę produkcję i od początku swojego istnienia Biuro Niepodległa opowiada historię Polski przez pryzmat wybitnych postaci, bohaterów. Takich bohaterów właśnie wielowymiarowych, ciekawych, inspirujących. Decyzją władz powstańczych ksiądz Brzózga dostał nominację i odznaczenie. No spróbujmy. Zachęcać do poznawania polskiej historii, ale też, żeby zachęcać do poszukiwań własnej drogi, do rozwoju własnych talentów
z pożytkiem dla polskiej wspólnoty, dla Polski niepodległej. Fantastyczne jest to, że ten film zrzesza i łączy polskich aktorów ukraińskich, polskich statystów ukraińskich i super, że w tak trudnych, w tak ciężkich i ciemnych czasach w Ukrainie możemy w ten sposób chociażby im pomóc. Syn po prostu nie jest przydatny. Proszę księdza do dworu Konarzewskich. Dlaczego? Dowie się ksiądz wszystkiego na miejscu. Prędko, prędko! Wiesz, o co mi chodzi? Wszystkie te reakcje. Róbcie tych reakcji więcej, niż wam się wydaje. Naprawdę to będzie bardzo fajnie pracowało na to, żeby znioślić tę sytuację. Ten film będzie niósł przesłanie dla społeczności naszej, dla społeczności ukraińskiej. Ja myślę, że dla całego świata, jeśli ktoś zobaczy ten film, zrozumie podłoże tych wszystkich konfliktów, które nękają naszą część Europy. Odciągnięcie, no już jest załadowane. Super. Raz, tak, odciągasz, nie strzela. 160 lat temu Polacy stanęli do nierównej walki z rosyjskim najeźdźcą, z carem, a dziś na naszej wschodniej Ukrainie trwa wojna, gdzie po 160 latach widzimy tak naprawdę, że historia lubi się powtarzać. To są rzeczy w tej chwili dla nas bardzo boleśnie namacalne, a historia pokazuje, że to jest nie pierwszy raz, ale miejmy nadzieję ostatni. Dobra? Nie wiem, co ja z tym zrobię. Resetujemy się, lecimy do drugiego. Proszę. I uwaga panowie z emocją, z gotowością do walki i akcja! Nazywam się Dima Sawian, jestem aktorem zawodowym i stand-uperem. Gram w filmie postać kancelarysta. To jest bardzo ważna postać i w historii, i w filmie, i dla mnie. Ale ona ma tylko jedną scenę, ale ona jest bardzo ważna. W tym filmie gram taką postać historyczną jak Захар Степанович Манюкин. Прошу прощения. Майор Манюкин – это честный офицер. Major Maniukin. Ksiądz był pijany. Jeden z starszych oficerów armii carskiej bardzo aktywnie tłumił te powstanie. Chciałem pokazać, że człowiek, który ma za sobą imperium, nie ma w ogóle zasad moralnych i może pozwolić sobie na wszystko, co uważa za potrzebne, ale w obliczu polskich powstańców znalazł taki opór i taką waleczność, taką odwagę, że ludzie, które prawie nie mają żadnych szansów na jakiś sukces, mimo to mają tyle odwagi w swojej walce o niepodległość, że oddają swoje życie, nie patrząc na to, że możliwe nic z tego nie będzie. Byłem najbardziej zainteresowany w tej postaci pokazać porażkę moralną. To ja ci bo ja nie przegrałem w moim to tak na porażkę. Tak, jego jedna rzecz się zastanawiam, Tak, ja byłem tak, patrzę na szafę Moja na niego. te okulary, ale już ich położył. No jako Polak grać rosyjskiego księcia nie jest prosto, no bo wiadomo, bariera językowa to jest przede wszystkim. Na resztę można sobie wyobrazić, no po to jesteśmy aktorami, żeby sobie resztę wyobrazić. Wspaniałych mamy kolegów z Ukrainy, którzy nam grają Rosjan. Jest to taki trochę paradoks w dzisiejszych czasach, wyzwanie. Ale po coś robimy ten film? To jest właśnie film bardzo, bardzo aktualny w tej chwili. Aktualność dostrzeżona przez wszystkie instytucje, które nam pomagają, przez Wojsko Polskie, przez Muzeum Historii Polski, przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
pokazuje, że to jest dość szerszy temat, który dzisiaj młode pokolenie powinno doskonale znać. Miałem z nimi do czynienia. Zatem może być ich tam z 50 żołnierzy. To bardzo cenna informacja. Musimy ich zaskoczyć. Moja babcia była Polką, ja też mam polską krew i to dla mnie bardzo fajnie, że teraz ja mogę grać z polskimi aktorami. Jeszcze w takiej historii, która jest bardzo ważna dla kraju. I nie ma różnicy, kiedy ona dzieje. Bardzo ważne są relacje pomiędzy ludźmi, tak? Praca z ukraińskimi aktorami jest taką samą pracą jak z każdymi innymi aktorami. Dla mnie o tyle łatwiejsza, że władam językiem rosyjskim, gdyż może niepopularnie na dzisiejsze czasy, ale jestem półrosjaninem, tego nie zmienię. Ale dzięki temu jakby dużo łatwiej mi się z nimi pracuje. Także współpraca, myślę, układa się bardzo dobrze. Na planie nie ma żadnych podziałów. Polacy, Ukraińcy. Tutaj wszyscy pracujemy wspólnie i pracujemy po to, żeby stworzyć coś fajnego i coś dobrego. Bardzo ciekawym doświadczeniem na planie filmowym, na którym jestem pierwszy raz, jest doświadczenie pracy z rosyjsko i ukraińsko mówiącymi aktorami. Dlatego, że dialogi pomiędzy aktorami, którzy są Polakami i aktorami, którzy grają Rosjan, bądź nimi są, czy Ukraińcami, dają pierwszorzędne doświadczenie semantyczne. Dla przykładu, słowo ksiądz, nazwisko Brzuska. Prawidłowo we wszystkich dokumentach i w języku potocznym bardzo często rusyfikowano to mówiąc Brzoska. Natomiast bezbłędnie wymawiane słowo Brzuska powoduje, że nawet nie ma cienia wątpliwości, że jeszcze w XIX wieku na księdza Brzuskę niektórzy mówili Brzoska, szczególnie rosyjsko i ukraińsko mówiący, i Brzuska jako ci, którzy byli Polakami. Niemniej w języku rosyjskim i ukraińskim, czego doświadczyłem dzięki pracy właśnie z aktorami czy z osobami na planie, daje się to odczuć, że jednak są to języki słowiańskie. To ja nic nie wiedziałam o delikatnym, szalonym księdzu. Tak tylko cały czas u nas ksiądz Skorupka gdzieś się pojawia. Tymczasem ksiądz Brzuska. Franciszku, dobrze cię widzieć, kuzynie. Kapitan Jackiewicz, gratuluję. Moskale! Z 50 konnych! Szybko się dowiedzieli. Film o księdzu Brzusce. Żeby było bardziej jeszcze wzruszająco, to mój pradziad z Podlasia, jak ksiądz Brzuska, z Drohiczyna, niedaleko Sokołowa, gdzie ksiądz Brzuska został w 865 roku powieszony, był w jego oddziale. Więc gdy dostałem tę propozycję, zrobiłem się chociażby na cześć własnego pradziadka. Nie mogę nie wystąpić w tym. Polska sprzeciwia się carskiej Rosji, czyli de facto robi to, co dziś robi Ukraina. I ten link między tamtymi wydarzeniami a tymi obecnymi jest bardzo symboliczny. Otóż, jeżeli to jest tak, to ja bym nie powtórzył o spokój, tylko uszanujmy ten moment, proszę. Tak, potem jest to ksiądz też tak uważa i nie, bądźcie spokojni i gotowi. Tak, ale zobaczysz ją, że ona już jest i od razu wyluzujesz. setu legnę. Tu gdzieś to mi wciśnie, przed Salwatową. Że i już ty odchodzisz w tym kierunku, tak? Bo Józef jeszcze do matki rzuca, co rzuca. Gdzieś mamy to we krwi, że to w nas siedzi głęboko. Od zawsze jest konflikt i zawsze jesteśmy pokrzywdzeni. Trzeba na to zwrócić uwagę. Zawsze jesteśmy ofiarami i nie chcemy nimi być. Chcemy być, normalnie żyć, godnie, mieć swój niepodległy, wspaniały, bogaty, mądry kraj. I takich bohaterów chcemy opowiadać Polakom, przypominać, przez takich bohaterów właśnie pielęgnować polską historię i polskie dziedzictwo. Ty
My się tu bijemy, a ty leżysz. Poznajesz mnie. Powstanie styczniowe. Niby wiemy o tym dużo, a niekoniecznie. Scenariusz jest świetny. Najpierw chciałam tylko przeczytać kawałeczek do momentu, kiedy pojawiam się i znikam na ekranie. To naprawdę nieczęsto się zdarza. Natychmiast usiadłam i przeczytałam do końca. A co? A reszta jest tajemnicą. Fajnie, jak jest dobra energia na planie. Wspaniali ludzie, którzy życzliwie się do ciebie odnoszą. A co dalej? Jaki będzie rezultat tego kręcenia? Dzisiaj jest pierwszy dzień zdjęciowy. Życzę kolegom i trzymam za nich kciuki. Stop! Czy ten koń się zerwał, czy mi się wydawało? Ten film trzeba koniecznie zobaczyć. Jestem przekonany, że będzie przejmujący, piękny, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Film o powstaniu styczniowym przeciwko imperializmowi rosyjskiemu. To jest piękny temat pod każdym względem. Wystarczy już. Dzisiaj mamy wojnę na granicy z Polską, prawda, za naszą granicą wschodnią. Bliskie są nam relacje polsko-ukraińskie, tak trudne. One się budują, one zyskują nowy wymiar również dzięki naszej postawie. Mam nadzieję, że Ukraina zacznie rozumieć nas, my zaczniemy rozumieć Ukrainę i to już dzisiaj widać dzięki właściwie postawie i jednej i drugiej strony. A historyczne zaległości po prostu muszą być opisane i nazwane i wtedy myślę, że będzie wszystkim łatwiej jednej i drugiej stronie. Czekaj, Miasia. Czekaj. Bądź tak miła, cyknij jeszcze.